Papuga musi czuć się wśród ludzi bezpiecznie. Ona wtedy pozwala na wszystko. Nawet jeżeli papuga wydaje się, szczególnie na początku naszej znajomości, nieprzystępna, kiedy obawia się dotyku i nie dopuszcza do przekroczenia pewnych granic, które na samym początku znajomości ona określa, to jednak w rzeczywistości one bardzo lubią, nie tylko lubią, one wręcz żądają tego, żeby mieć bardzo bliskie relacje również fizyczne, by być dotykane, głaskane. Papugi muszą nam bezgranicznie ufać. Muszą wiedzieć, że z naszej strony nie spotka ich żadna krzywda, że jesteśmy opiekuńczy, że będą wśród ludzi bezpieczne, że nie muszą się niczego obawiać. Wtedy będą swobodne. Nie wolno oswajać papug, stosując różnego rodzaju drastyczne metody. To znaczy na przykład zakładając jej szelki. Szelki możemy założyć dopiero wtedy, kiedy papuga nam ufa i kiedy to zrobimy bez żadnego problemu. Musimy spowodować, aby papuga zaufała nam. Jak to zrobić? Nie ma na to prostej recepty. Ale przede wszystkim należy wybrać właściwego osobnika. To znaczy nie takiego, który lata już przez kilka lat czy nawet miesięcy w wolierze wśród innych papug. Takiego, który jest już zbyt stary, aby był oswajany i który powinien być już do końca życia w wolierowym stadzie. Najlepiej, jeżeli będzie to młody, ręcznie wykarmiony osobnik, dla którego będziemy tym pierwszym partnerem, z którym nawiąże bliskie, emocjonalne relacje. Od tego będzie zależało to wszystko, co będziemy chcieli osiągnąć we wzajemnych kontaktach. Papuga musi czuć, że jej opiekun to taka druga połówka. Dotyk jest bardzo ważny i dlatego każdą papugę, która do nas przybędzie, musimy zacząć właśnie z nim oswajać. Jeżeli chodzi o papugi ręcznie karmione, na ogół nie ma problemu, dlatego że one od początku akceptują dłoń, nie boją się jej, pozwalają na może jeszcze ograniczone, tym niemniej jednak dotykanie przez opiekuna. Zanim dojdzie do takiej poufałości, jak tutaj między mną a tym właśnie papugiem, może minąć wiele czasu, ale w przypadku papug, które, podkreślam, nadają się do oswojenia, czyli nie są jeszcze zbyt stare, nie przekroczyły tego granicznego wieku, ale równocześnie nie są ręcznie wychowane, to tutaj jednym z elementów właśnie oswajania, natychmiast po tym pierwszym etapie, kiedy mają zaakceptować człowieka, kiedy jego bliskość nie powoduje ucieczek, obawy, to konieczne jest podjęcie próby dotykania. Na początku te ptaki zwykle nie akceptują ręki, dlatego posłużmy się czymś w rodzaju protezy. Wszystkie na ogół akceptują ptasie pióro. I zwykłe ptasie pióro, którym będziemy naszego pupila głaskać, stopniowo coraz bardziej, to znaczy na początku zaczynamy od głowy, od jakichś tam drapań po szyi, z czasem przechodząc na wkładanie tego szpióra pod skrzydła i smyranie naszego pupilka. To jest najlepsza metoda, a stopniowo przechodzimy do coraz to niby przypadkiem delikatnych muśnięć ręką, palcami, a z czasem ptak, który będzie nam coraz bardziej ufał, pozwoli dotykać się również ręką. W zależności od tego, jak bliskie są relacje łączące nas z papugą, te dotyki będą inne. Ale generalnie rzecz biorąc, nigdy nie należy przekraczać tego, co papuga nam wyznaczy. Te, które jeszcze dobrze nas nie znają, bardzo nerwowo reagują na łapanie za ogon. Nie powinno się papugi na samym początku przewracać na grzbiet, później nam na to będą pozwalały. Ale generalnie, jeżeli papuga czegoś nie akceptuje, nie róbmy tego na siłę. Poczekajmy. Jeżeli w pewnym momencie posuniemy się zbyt daleko, musimy się wycofać. Ale w bardzo krótkim czasie, jeżeli papuga stwierdzi, że z naszej strony nie grozi jej żadne niebezpieczeństwo, a równocześnie wszelkie kontakty z nami zaspokajają jej potrzeby emocjonalne, to będzie ona pozwalała na wszystko, a wręcz będzie się domagała, aby w jakiś sposób sterować swoim opiekunem, aby te pieszczoty, które on będzie jej dawał, były takimi, jakich ona oczekuje.